Siema, tu Wahacz. Renault po raz kolejny wprowadza nową generację swojego dotychczas spalinowego modelu, ale w zelektryfikowanej formie. Tym razem padło na Scenica i sprawdźmy, jak ten model sobie radzi w mocno zmodyfikowanym konstrukcyjnie, ale i charakterowo wcieleniu. O charakterze wspomniałem nie bez przypadku, bo ostatni raz Sceniciem jeździłem w 2017 roku. Wtedy miał on bryłę minivana i kosztował w mocno doposażonej wersji z dieslem 1.6 DCi około 125 tysięcy złotych, a wyjściowa cena wynosiła 75 tysięcy. Kwot tych nie ma co tak 1 do 1 porównywać z tym, co mamy obecnie, bo dzisiaj taki spalinowy Scenic kosztowałby na pewno znacznie więcej niż kilka lat temu, ale fakt zostaje, że gdyby nowa generacja miała znowu benzynę albo diesla pod maską, a nie występowała wyłącznie jako pełen elektryk, to jej cena byłaby mniejsza niż aktualne, wyjściowe za ten model 202 900 zł. Pod kątem bryły też zaszły zmiany, bo obecnie mamy do czynienia z crossoverem, który mocno czerpie inspirację z innych, hybrydowych, nowych modeli Renault. Zatem Scenic nazywa się Scenic, ale z poprzednią generacją aż tak wiele wspólnego nie ma. Jeśli ktoś jednak skusi się na jego elektryczne wcielenie, to otrzyma moim zdaniem naprawdę przyjemną dla oka bryłę nadwozia z wyrazistymi liniami, czy to z przodu, czy z tyłu. Testowana, bogatsza wersja Iconic wprowadza z wyglądu srebrne wstawki na drzwiach, a także 20-calowe felgi o bardzo specyficznym wzorze, który jest ciekawy, ale nie powiedziałbym, że ładny. Czerwony lakier jest w standardzie, a czarny dach wymaga dopłaty 1500 zł. Wnętrze Scenica oparte jest o taką samą filozofię stylistyczną co innych, najnowszych modeli Renault, ze sporą ilością kanciastych, ale płynnie łączących się ze sobą kształtów, co moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze. W wersji Iconic dostaje się czarno-białą kombinację kolorystyczną ze złotymi szwami. Jeśli chodzi o jakość, to nie podoba mi się, że ta wstawka na podszybie oraz najwyższe partie drzwi są twarde i błyszczą się trochę bardziej niż mogłyby, gdyby były miękkie. Też nie ma jakiegoś dramatu, no ale w cenie ponad 200 tysięcy złotych spodziewałbym się lepszego rozwiązania. W innych miejscach jest ok, fajnie wypadają te wstawki, mają ciekawą fakturę, deska rozdzielcza jest obszyta, mamy też dekoracyjne elementy, na drzwiach jest trochę ekoskóry, też jest miękki podłokietnik, nie jakiś bardzo, ale wystarczająco. W niższych częściach kokpitu, mało eksponowanych, mamy twarde plastiki, tutaj jest trochę ekoskóry. Znowu nie ma jakiejś dużych ilości fortepianowej czerni, co wypada zaliczyć na plus. Tak samo jak spasowanie, ponieważ obojętnie, czy się jakoś nawet szarpie tutaj różne elementy, czy po prostu jedzie, to kabina nie wydaje niepożądanych dźwięków. Kwota, jaką trzeba zapłacić za auto w prezentowanej konfiguracji, to 246 900 zł, a wyjściowo, tak jak mówiłem, model ten kosztuje od lekko ponad 200 tysięcy. Dla chcących zapłacić mniej, Renault przygotowało słabszy układ napędowy nazwany Comfort Range z akumulatorami 60 kWh netto i mocą 170 koni mechanicznych, który występuje wyłącznie w bazowej odmianie Techno. Jest to zatem propozycja bardziej miejska, chociaż też fakt zostaje, że 60 kWh to wcale nie jest wartość pozwalająca jeździć tylko wokół tak zwanego komina. Za 17 tysięcy złotych więcej dostaje się wariant Long Range, gdzie akumulatory to już konkretne 87 kWh netto, a silnik jest wzmocniony do 218 koni, zaokrąglanych przez Renault do 220. Long Range występuje zarówno w Techno, jak i w najbogatszym i testowanym Iconic, który podnosi cenę auta o kolejne 14 tysięcy złotych do kwoty 233 900 zł. W Techno dostaje się przyzwoity poziom wyposażenia, gdzie nie ma co liczyć na żadne bajery, a też brakuje chociażby podgrzewania foteli, co do bajerów już bym nie zaliczył, ale jest to auto w pełni używalne, ewentualnie do doposażenia jednym z kilku pakietów. W Iconic te pakiety są już w części wliczone w cenę, dostaje się też więcej systemów bezpieczeństwa, czy fotel kierowcy z elektryką i masażem, więc podział, chociaż skromny, bo tylko na dwie wersje wyposażeniowe, jest całkiem rozsądny. Wciąż jednak nawet Iconic można doposażyć, ale już głównie w bajery, jednym z nich jest elektroniczne lusterko wewnętrzne. Jego ocena zależy od okoliczności, bo po prostu na drogach, zwłaszcza tych wielopasmowych, kamera pozwala dostrzec więcej, bo widoku nie zasłaniają słupki czy zagłówki. Z drugiej strony praktycznie nie da się przy jej pomocy ocenić odległości, np. dojeżdżając do ściany na parkingu. Na szczęście lusterko można łatwo przełączać pomiędzy trybami, oferuje ono też naprawdę dobrą jakość obrazu. Lusterko występuje w pakiecie z kamerami 360 stopni, czego akurat nie rozumiem, bo ile lusterko jest dosyć specyficznym dodatkiem tylko dla chętnych, tak kamery 360 stopni jawią się jako znacznie bardziej życiowo przydatny dodatek.
Kamery swoją drogą oferują niezłą jakość, ale jak na zupełnie nowy model kosztujący ponad 200 000 złotych, nie jest ona też taka, aby zasługiwała na jakieś większe słowa pochwały. Najbardziej ubytki w rozdzielczości widać w trybie 3D, który wygląda naprawdę biednie. O szczegółowości modelu samochodu już nawet nie wspomnę. Na szczęście 4 kamery nie są tutaj aż tak potrzebne, bo Scenic ma całkiem przyjazny kształt przodu, który nieźle można wyczuć. Za to ta tylna kamera mocno się przydaje, bo tam szyba jest wysoko poprowadzona, dosyć wąska, a część przestrzeni zasłaniają dodatkowo zagłówki, więc jest kiepsko z widocznością. Na szczęście kamera cofania jest zawsze w testowanym modelu w standardzie, szkoda, że jest ona tak szerokokątna i przekłamuje odległości od obiektów po bokach. Drugim oferowanym bajerem jest dach Solar Bay, gdzie zamiast tradycyjnej rolety mamy specjalne szkło, gdzie dzięki napięciu zmienia się potencjał umieszczonych ciekłych kryształów, dzięki czemu można zmieniać przepuszczalność. Dla użytkownika końcowego liczy się fakt, że naprawdę skutecznie to rozwiązanie chroni przed słońcem. Promienie UV są filtrowane i nawet jadąc w słoneczny dzień z temperaturą 33 stopni nie czułem większego dyskomfortu i ciepła niż w autach z normalną materiałową roletą, a dzięki braku jakiejś szarej tkaniny kabina była przy tym lepiej doświetlona. No i też przyznam, że abstrahując od skuteczności, to Solar Bay jest po prostu fajnym dodatkiem, takim, który robi wrażenie, bo wygląda jak z jakiegoś filmu science fiction. Można go też regulować i zaciemniać tylko przód albo tył szyby. Schodząc trochę na ziemię, to egzemplarz z większymi akumulatorami, ale w wersji Techno, mieszczący się jeszcze w limicie 225 000 złotych dla programu Mój Elektryk, można mieć też w leasingu operacyjnym za 2696 zł miesięcznie. Taką ratę proponuje partner Wahacz TV, firma Carlis Polska, przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo, jeśli ktoś uwagę do zamówienia na stronie wpisze kod Wahacz Free, będzie mógł za darmo mieć podstawione wybrane auto pod wskazany adres. Link do Scenica wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Decydując się na mocniejszy układ napędowy, dostaje się w przypadku Scenica samochód szybki, ale nie ostentacyjnie szybki. Testowane Renault wyposażone jest w wybór trybów jazdy Multisense, gdzie można ustawić sportowe parametry, które wyostrzają działanie pedału gazu, ale na domyślnych ustawieniach jest on dosyć spokojnie zestrojony, co przekłada się na łatwe uzyskanie płynnej jazdy. Po mocniejszym wciśnięciu prawego pedału pojawia się oczywiście większa dynamika, zawsze mamy też tutaj dużą szybkość i powtarzalność reakcji jak na elektryka przystało, więc podróżowanie na dowolnym rodzaju drogi z Sceniciem z mocą 218 koni mechanicznych jest bezpieczne. Trzeba po prostu brać pod uwagę, że samochód ten nie został zaprojektowany do agresywnej jazdy. Wyciskając wszystko co się da z układu e-Tech, tak wygląda przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Do rozsądnej, płynnej jazdy zachęca też zużycie energii Scenica, bo na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem około 13-14 kWh na 100 km. Na drogach ekspresowych wskazania rosły do wciąż rozsądnych 20-21 kWh i dopiero przy prędkościach autostradowych robiło się znacznie gorzej, to znaczy około 28 kWh. Wyraźnie rósł też wtedy hałas, który przy 120 km na godzinę jest jeszcze solidnie kontrolowany, zatem limit prędkości ekspresówek to moim zdaniem optymalny rejon dla Scenica na drogach szybkiego ruchu. Z kolei w mieście samochód potrzebował około 15-16 kWh na 100 km. Takie wyniki przekładają się na fakt, że deklarowany przez producenta zasięg wynoszący 625 km w prawdziwym świecie jest możliwy może nie do osiągnięcia, ale do zbliżenia się, gdy jest ciepło i gdy jeździ się do prędkości 100 km na godzinę. Bez starania się jednak lepiej jest moim zdaniem myśleć o realnym przedziale 500-600 km. Dopiero planując podróż na autostradach trzeba liczyć się z tym, że zasięg stopnieje do mniej komfortowych okolic 200-300 km. Fakt jednak zostaje, że jak na standardy elektryków, wartości te zazwyczaj dają spory spokój ducha związany z użytkowaniem tego samochodu. Uzupełniać energię w Scenicu można najszybciej prądem stałym poprzez złącze CCS i wtedy wyciągnąć można do 130 kW, co niby nie jest złą wartością, zwłaszcza jak na stan naszej infrastruktury ładowania, ale jednak przy tak dużych akumulatorach zwiększenie mocy do np. 200 kW na pewno byłoby czymś pozytywnym, aby jeszcze usprawnić długie podróże tym samochodem.
Korzystając jednak ze 130 kW, od 15 do 80% samochód naładować można w około 35 minut. Alternatywnie skorzystać można z prądu zmiennego i kabla typu drugiego, wtedy auto przyjmie aż 22 kW, co z kolei wypada pochwalić i pełne ładowanie do 80% trwać będzie około 5 godzin. Z domowego gniazdka, z racji na duże akumulatory, według producenta ładowanie zająć ma aż 46 godzin. Trochę energii testowane Renault odzyskuje też z hamowania i łopatkami przy kierownicy można zmieniać stopień rekuperacji. Jest ich kilka, ale niestety samochód nie oferuje trybu jednego pedału, sam nie wyhamuje do zera. Wybór trybów jazdy pozwala również na dostrojenie zachowania układu kierowniczego, który generalnie jest dosyć bezpośredni, ale jak na mój gust dostaje się bez względu na ustawienia za mały opór stawiany przez kierownicę. Auto wciąż prowadzi się neutralnie i nie wykonuje nerwowych ruchów, ale możliwość utwardzenia pracy tej kierownicy dobrze dopełniałoby zestrojenie całości. Za to świetnie Scenic wypada na parkingach, gdzie ujawnia się jego bardzo dobra zwrotność, lepsza niż bym się spodziewał po aucie mającym 447 cm długości i 186 cm szerokości. Zawieszenie nie jest w testowanym Renault przesadnie miękkie. Nie dobije też jakoś nieprzyjemnie na nierównościach, ale nie jest to propozycja dla fanów bardziej pływającego stylu jazdy, jak w starszych, podwyższonych Renault. Sytuację poprawić może jednak trochę zdecydowanie się na mniejsze felgi, bo 20 wymagają cienkich opon. System inforozrywki zastosowany w Scenicu to najnowsze rozwiązanie Renault Open Air Link, którego jestem dużym zwolennikiem. Mamy tutaj chociażby 12-calowy wyświetlacz o świetnej jakości, co daje odpowiednią powierzchnię roboczą. Na ekranie domowym mamy podział na różne moduły z możliwością edycji widgetów na dole oraz mapą na środku. W innych miejscach interfejs jest dobrze zaprojektowany. Nie tylko gdy się chce na przykład gdzieś zadzwonić albo zmienić muzykę, ale na przykład dostroić różne rzeczy związane z działaniem samochodu, to nie stanowi żadnego problemu. Całość też działa szybko. No i mamy też tutaj integrację z usługami Google, co oznacza chociażby obecność map takich jak na smartfonie pod kątem aktualności tras, informacji o korkach, czy też wyszukiwania punktów zainteresowań. Można sobie też ściągać i instalować różne aplikacje ze sklepu Play. Po zalogowaniu jest także asystent głosowy. OK Google, ustaw temperaturę po stronie pasażera na 21,5 stopnia. Jasne, ustawiam temperaturę. Mówi pełnymi zdaniami odpowiedzi, więc teraz go trochę wyciszę, no ale fakt zostaje, interpretacja mowy jest bardzo dobra, czy to w sterowaniu klimatyzacją, czy OK Google, prowadź mnie do Tarnawy Niżnej. Nawigacja do Tarnawa Niżna. Nawigacja właśnie też dobrze działa. Oczywiście nie wszystko można w ten sposób głosowo obsługiwać, ale w tych obszarach, które pokazałem, działa to naprawdę sprawnie. Swoją drogą komputer optymistycznie pokazuje, że na całej trasie potrzebne będzie tylko jedno ładowanie, co jak na tak długą podróż brzmi naprawdę ok, ale też pokazuje, że 23% baterii będzie po dojechaniu, co biorąc pod uwagę fatalną sytuację, jeśli chodzi o infrastrukturę ładowarek w tym obszarze w Bieszczadach, jest idealnym takim odzwierciedleniem tego, jak wygląda życie z elektrykiem w Polsce, że można sobie jechać nim faktycznie w trasę takim z dużymi akumulatorami, ale komfort mocno zależy wciąż od tego, jaka ta trasa jest. Klimatyzacją można też sterować ręcznie. Mamy rząd wygodnych przełączników, gdzie każda istotna funkcja ma swój dedykowany. Na elektronicznych zegarach mamy kilka widoków tematycznych, które są wystarczające, jeśli chodzi o dostęp do informacji. Jeszcze można sobie, bez względu na to, który z tych widoków wybierzemy, ustawić po prawej stronie dodatkowe wskaźnik. Jedynym zarzutem, jaki mam do tego systemu, to niepotrzebnie długie animacje przełączania się pomiędzy widokami, tym bardziej, że nie można tych widoków przywijać lewo-prawo, tylko w jedną stronę one idą, więc jeśli przeoczymy ten, który nas interesuje, no to te animacje mogą nam się dłużyć. Obsługa zegarów w wygodny sposób odbywa się przyciskami z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj odbiór połączeń oraz programowalny przycisk, który można sobie przypisać do jednej z funkcji. Jest także dostęp do wyboru trybów jazdy. Z lewej strony steruje się aktywnym tempomatem. Multimedia obsługuje joystick za kierownicą i do jego budowy nic nie mam. Ma ergonomiczny kształt stosowany w Renault od lat. W Scenicu problemem jest jednak jego sąsiedztwo, ponieważ trochę wyżej mamy manetkę wycieraczek, a jeszcze wyżej manetkę do zmiany biegów i jest tego po prostu z tej prawej strony zbyt dużo. Oczywiście jest to kwestia przyzwyczajenia, ale gdzieś na szybko można się po prostu pomylić, na przykład zamiast zmienić bieg, to przez przypadek przetrzeć szybę, a przecież nie o to chodzi w dobrym projekcie. Do ładowania różnych urządzeń oddelegowane zostały z przodu dwa porty USB-C. W podłokietniku mamy też indukcyjną matę, a także hen daleko tam na końcu
tunelu środkowego jeszcze jest 12 V. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C, a kolejne dwa są w mocno niestandardowym rozwiązaniu nazwanym podłokietnikiem Ingenious, który zawiera w sobie właśnie poza tymi tutaj USB również tego typu przesuwane uchwyty na kubki, zintegrowane z uchwytami też na telefon czy jakiś tablet. Można to sobie zrobić w ten sposób, wcisnąć, co dla osób z większymi, grubszymi telefonami, jeszcze w jakichś grubych etui może być pewnym wyzwaniem, no ale fakt zostaje, że jak już się to wsadzi, a tu wszystko jest gumowe, więc nie powinno nic się porysować, to można sobie w bardzo ciekawy sposób oglądać jakiś film czy coś, bez konieczności trzymania urządzeń w ręku. Do obsługi dostępu bezkluczykowego służy w Scenicu tradycyjna dla Renault karta hands-free, bardzo cienka i lekka. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza Scenica składa się z LEDowych pasków na drzwiach i desce rozdzielczej oraz bardziej rozproszonego podświetlenia tunelu środkowego. Można sterować kolorystyką, jak również intensywnością świecenia. Nie można jednak miksować na przykład tego, który element będzie jaśniejszy, który ciemniejszy. Wszystko jest zero-jedynkowe, tak samo jak kolorystyka i tutaj można albo sobie wybrać samemu kolor, albo zdać się na automatykę, która co jakiś czas tą barwę będzie zmieniać. Gdy się samemu decyduje o kolorze, to mamy koło kolorów i można sobie to modyfikować. Poza tym instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, z jednym wyjątkiem przycisku na kierownicy, ponieważ on zmienia kolor w zależności od tego, który wybierze się z menu dla danego trybu, bo wtedy też modyfikują się akcenty kolorystyczne. Na zegarach nie ma żadnych braków, jeśli chodzi o podświetlenie przycisków czy przełączników. Na zewnątrz, z przodu wyróżniają się segmenty do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami o charakterystycznym i całkiem wymyślnym, przyznam, kształcie. Wszędzie na froncie mamy LEDy. Obecne są one też w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu również występuje wyłącznie ta technologia. Mamy tutaj znowu część oświetlenia zintegrowaną z kierunkowskazami, tym razem dynamicznymi. Naprawdę ładnie, moim zdaniem, światła zostały tutaj zaprojektowane. Światła LED oferowane w Scenicu nie mają technologii matrycowej, ale lekką adaptacyjność AFS można w nich znaleźć, co oznacza, że w zależności od prędkości zmieniają trochę styl świecenia, aby dopasować się do warunków. Moc ich świecenia wypada nieźle, tak samo jak pozioma precyzja, ale przy cenie samochodu rozwiązanie to szału nie robi i szkoda, że Renault nie zastosowało tu nawet w opcji dla chętnych świateł matrycowych. Z tyłu, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam jeszcze taki spory zapas wolnej przestrzeni. Solar Bay nie przeszkadza, jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, ponieważ ląduje ona mniej więcej tutaj i jeszcze mam pod sufitki taki margines. Tunel środkowy jest w testowanym modelu zupełnie nieistniejący, ale przez to, że ulokowane pod podłogą zostały baterie, to podłoga jest sama w sobie dosyć wysoka i to może przy trochę wyższych osobach dawać się we znaki, ponieważ te kolana będą cały czas uniesione. Tylna kanapa ze złożonym podłokietnikiem prezentuje się tak. Pojemność bagażnika testowanego Renault to 545 litrów. Otwór załadunkowy jest w nim ok na wysokość, ale kiepski na szerokość. Próg z kolei tak ogólnie do najwyższych nie należy, ale biorąc pod uwagę, jak nisko jest tuż za nim podłoga bagażnika, to on sam też mógłby być niższy. Kształty są tutaj regularne, z jednym wyjątkiem podłogi przy łączeniu z tylną kanapą. Po bokach znalazły się haczyki na jakieś torby. Jest także z prawej strony 12 V, a pod podłogą mamy schowek, gdzie kryją się kable do ładowania i zestaw naprawczy. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskać można maksymalnie 1670 litrów przestrzeni. Podłoga ma wtedy jednak bardzo wysoki uskok. Podsumowując, Scenic to udany samochód elektryczny, zwłaszcza jeśli ktoś poszukuje modelu, gdzie płynność i ekonomika przekładająca się na zasięg będzie górować nad ostrością jazdy. Dodatkowo mamy tutaj oryginalne, nieopatrzone jeszcze na ulicach nadwozie, praktyczne wnętrze i dopracowane technologie na pokładzie. Zatem samochód sam w sobie jest naprawdę ok. Jego największą wadą jest dla mnie to, że jest on wyłącznie elektryczny. Tym sposobem Renault umieszcza w niszy swój kolejny, uznany od lat model, a osobiście wolałbym, aby Scenic był i elektrykiem, i hybrydą, wchłaniając nowego Symbioza, który gorzej wypada od bohatera tego testu w obszarze projektu wnętrza, a jest podobny gabarytowo.
I to wszystko, co przygotowałem o nowym Scenicu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!